Obudowy typu akwarium. Jedne z moich ulubionych, choć nie miałem może aż takiej dużej styczności z pracowaniem z nimi, to mimo wszystko przeszklenie z przodu, z boku, czy nawet całe takie zaokrąglone, naprawdę bardzo wpadają w mój gust. Jakiś czas temu odezwała się do mnie firma Modecon właśnie z takim rodzajem obudowy. I dzisiaj tą, którą widzicie na przybitkach i stoi tutaj obok mnie, jest to obudowa Volcano Space Apex ARGB MIDI Black. Zapytali mnie, czy miałbym jakiś pomysł na custom związany właśnie z ich obudową. I akurat trafili dobrze, bo jakiś czas temu swojego kompa przygotowałem do przekładki. Więc wszystkie tutaj części mam rozebrane, rozwodowany jest cały komputer i będę mógł te części tutaj wrzucić. I to będzie dosyć fajny test tej właśnie oto obudowy, czy mimo swoich gabarytów, a no w sumie nie należy do największych, w sumie do najmniejszych też nie, bo jest to wersja MIDI, wsadzę cały układ chłodzenia, czyli zwodowany procesor i zwodowaną kartę graficzną. Z 2 chłodnicami, zestawem wentylatorów, z dużą pompą cieczy, no i czy po prostu będzie to wszystko fajnie wyglądało. A przez to, że jest to obudowa typu akwarium, to myślę, że te przeszklenie może fajnie pokazywać cały środek. No ale dobra, same chłodzenie wodne to jedno, zaproponowałem też, żeby była taka nutka japońskiego klimatu. Na samym początku przyglądając się tej obudowie, tak jak mówiłem, wymiar może nie jest za wielki, ani też za mały, ale z tego co widzę bez problemu powinniśmy umieścić 2 chłodnice. Jeżeli chodzi o samą obudowę, czuć, że jest tutaj troszeczkę stali, więc trochę waży nawet po ściągnięciu szyb. Czuć, że cała konstrukcja jest stabilna i nawet jak mamy ściągniętą szybę, to tutaj ciężko nam poruszać całym tym wspornikiem. W zestawie otrzymujemy aż 4 wentylatory i to nie 12, a 14 ARGB. Widać, że z powodu tego, że została zamontowana z przodu szyba i nie ma tu przepływu powietrza ani z boku, mamy zastosowane inne rozwiązania, czyli mamy z drugiego boku dosyć duży otwór, gdzie właśnie możemy zamontować również chłodnicę. Mamy bardzo duży przelot u góry obudowy. Dodatkowo jeszcze w miejscu, gdzie mamy zasilacz, mamy bardzo dużo otworów wentylacyjnych, które pomogą cyrkulować całe powietrze. Myślę, że tutaj w tej kwestii z przepływem nie powinno być problemu. Jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to troszeczkę brakuje mi w tej obudowie takiej opcji delikatnie premium, aby zamontować kartę graficzną w pionie, ponieważ będę chciał tutaj zrobić, ja na szczęście mam taką dokładkę, więc myślę, że nie powinno być z tym żadnego problemu. Warto też zwrócić uwagę na rozstaw przycisków portów USB. Zobaczcie, że one są tutaj u dołu. W moim przypadku jest to spoko, ale trzeba wziąć to pod uwagę, czy na przykład, nie wiem, wolimy, kiedy porty są u góry albo w całkowicie innym miejscu. To wszystko zależy już od naszych własnych preferencji. Mamy maskujące gumeczki tutaj na dole, natomiast tych gumeczek nie mamy i nie posiadamy w miejscu, gdzie mamy płytę główną, co mogłoby jednak tutaj być. Zawsze to dodaje takiej delikatnej estetyki. Panel górny również mamy ściągany, więc w razie jakiegoś przemycia, przepłukania możemy bez problemu tutaj to zrobić. U dołu obudowy także jest siateczka, która będzie chroniła przed większymi ilościami kurzu, no bo wiadomo, przed wszystkimi się nie uchronimy. I fajnie, że mamy ramkę do zamontowania zasilacza, czyli nie musimy go tam męczyć, wkręcać, tylko możemy przekręcić ją tutaj z tyłu. Na chwilę obecną podsumowując, widzę, że pod względem wentylacji raczej jest tutaj wszystko fajnie przemyślane. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce i czy zmieścimy ten cały obieg. Ale jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, moi drodzy, to zestaw, jaki dodatkowo dostajemy do montażu tego komputera, czego wcześniej w obudowach nawet typu Mega Premium nie spotkałem. Albo w małej części. Chodzi mi o te małe pudełeczko. Zobaczcie, co się znajduje w środku. Niby standard, bo do każdej obudowy coś takiego dostajemy, ale w środku mamy sterownik, gdzie możemy podłączyć oczywiście wentylatory plus wszystkie LEDy. No powiedzmy, że to jest często w zestawie. Ale bardzo miłym zaskoczeniem było to, że otrzymujemy na przykład śrubokręt, gdzie zazwyczaj takich rzeczy nie ma w zestawie, szmatkę, żebyśmy mogli sobie wytrzeć ładnie szybkę. No tutaj mamy dodatkowe zaślepki. Mamy dodatkowo cały pakiet ładnie poukładany, nie w foliowym woreczku, wszystkich śrubek potrzebnych do zamontowania podzespołów. No i czasami zdarza się, że jest podstawka pod kartę graficzną, więc tutaj też jest, ale wydaje mi się, że i tak można zaliczyć to jako fajny dodatek. To, o czym warto jeszcze wspomnieć, to to, że ta obudowa ma możliwość montowania płyt głównych, które wejścia od zasilania, czy od LEDów, czy od innych rzeczy ma ułożone od drugiej strony, od plecków. Więc jakby ktoś kiedyś planował budowę takiego kompa,
to ta obudowa będzie do tego dostosowana. Zanim przejdziemy dalej, wspomnę jeszcze, że Modecom oczywiście jest partnerem dzisiejszego odcinka, który dostarczył mi właśnie tą obudowę i na niej będziemy dzisiaj pracowali. No dobra, to zobaczcie, co mi tu zostało z tego starego kompa, zanim będziemy to wszystko wrzucali do środka. Do środka wleci płyta główna od MSI Max 790 Tomahawk Wi-Fi. Nie pamiętam, jaki dokładnie tutaj był dysk twardy, ale wrzucę Wam go w opisie. W ogóle wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Procek, jaki mam tu zamontowany, to Intel Core i9 13 generacji, 13900K. RAM 64 GB od Kingston Fury Renegade. Zasilacz MSI MPG A1000G. Moja mocarna karta graficzna już zwodowana Nvidia GeForce RTX 4090. No i oczywiście chłodnice, które są przeczyszczone, przygotowane. Tak samo rezerwuar i blok do procesora, a także mały wiatraczek. Tylko nie krzyczcie na mnie, że tak niechlujnie położyłem płytę główną. Mam nadzieję, że batów za to nie dostanę. Moje ulubione smaru. Dajcie mi znać proszę w komentarzu, jakich pas termoprzewodzących używacie. Ja używam tutaj złotej, bo słyszałem o niej dobre opinie, ale też słyszałem złe opinie na jej temat. Ale jestem ciekawy, jakie jest Wasze zdanie i może macie jakieś fajniejsze sprawdzone, chociaż tutaj nigdy nie miałem jakichś perypetii. Cyku, pyku, trochę tutaj rozsmarujemy. Śrubeczki. Teraz RAM. I przekręcamy płytę główną. I zawsze jest najlepiej przykręcić płytę główną podczas montowania chłodzenia cieczą lub dużych chłodnic, ze względu na to, że później możemy mieć problem z wciśnięciem płyty głównej. To akurat tutaj w tym przypadku takiego problemu by nie było, bo widzę, że jest dużo przestrzeni u góry. Dobra, tutaj zamontujemy naszą większą chłodnicę. Brakuje mi tutaj trochę tego montażu pionowego, żeby było już firmowo w tej obudowie, ale moi drodzy, mamy tutaj opcję wyciągnięcia tej kratki i będziemy mogli trochę pokombinować, a mam tutaj jeden patent. No i tutaj kilkoma kombinacjami zamontowałem już pompę razem z rezerwuarem. Będzie w tym miejscu tak, żeby tutaj było trochę więcej wolnego miejsca, ale na live'ie jeden z widzów właśnie zwrócił uwagę na to w instrukcji, że można zdemontować ten element i wtedy będziemy mieli pełne akwarium. I teraz jak będę chciał tutaj zamontować naszego RTX-a, właśnie dzięki temu, że tutaj jest ta pompa, RTX, jak wiecie, jest dosyć duży, w tamtym kompie był on normalnie zamontowany, tutaj chcę w pionie i niestety Alphacoola ten uchwyt byłby za długi, dlatego tutaj by nam się nie zmieściło. Dlatego ja wydrukowałem taką oto dostaweczkę. Tutaj sobie wszystko zamocujemy za chwilę i będziemy mieli gotowe do montażu. Czasami mam wrażenie, że montaż chłodzenia cieczą w klasycznych obudowach jest trudniejszy niż ten wykonywany w customowych case'ach. Mimo tego, że sama obudowa nie jest olbrzymia, udało się zmieścić układ na karcie graficznej oraz na procesorze, do chłodzenia oczywiście. Dodatkowo zostało jeszcze trochę miejsca na umieszczenie dodatków, a o to w sumie bałem się najbardziej. Najtrudniejsze połączenie było pomiędzy wylotem procesora a chłodnicą. Musiałem zrobić aż 3 gięcia. Do środka wlałem przezroczysty płyn. Rozplanowanie dodatków musiałem rozpocząć dopiero po zbudowaniu całego obiegu cieczą. Wstępnie myślałem, że wydrukuję figurkę samuraja, ale jednak nie byłby on zbyt duży. Szukałem zatem modelu smoka, który wpasowałby się w układ rurek i takiego udało się znaleźć. Druk trwał około 15-17 godzin, ale naprawdę było warto. Teraz już tylko złoty kolor i zostawiam do schnięcia. Złoty smok gotowy i pomalowany. No ale wiadomo, żeby nie był tylko złoty, jak wstawimy go do kompa, to dodam tutaj kilka akcentów czerwonego. No i może złoty troszeczkę tak gdzieś postarzejemy, żeby zrobić delikatne cienie. To zobaczymy w trakcie, zanim przejdziemy jeszcze do kustomizacji samej obudowy, a bardziej takich dodatków. Ostatni etap przed prezentacją, czyli dodatki, które będę malował bezpośrednio na szybie i pewnie też w środku obudowy. Postaram się też namalować na rezerwuarze i na bloku wodnym od karty graficznej. A mianowicie tutaj już zacząłem takie próby, testy, czyli drzewo kwitnącej wiśni, a bardziej gałązki, które będą tutaj wystawały jako takie delikatne motywy, które dopełnią całość.
Malowanie na szkle jest dość wymagające. Jest to materiał, gdzie farby nie mają mega trwałości, dlatego musimy pamiętać o tym, żeby o taki custom odpowiednio dbać. Aby uzyskać efekt 3D i też aby sam custom nie był tylko na szkle, motyw wleciał na obudowę zasilacza, blok chłodzenia karty czy nawet rezerwuar. A w sumie cały motyw bardzo przyjemny do malowania. A więc mamy tutaj już wszystko pomalowane. Zostały mi takie dodatki. Znalazłem jeszcze kwiatki, przy ostatnim projekcie wykorzystywałem je. Myślę, że fajnie tutaj się wpasują. Tym bardziej, że tutaj mam taką strefę dosyć wolną i wstawiłem LED w tym miejscu dodatkowy. No i żeby wyprowadzić kabel, bo nie ma tak bezpośrednio jakiegoś tam otworu u dołu, chociaż nie przyglądałem się zbyt dobrze, ale tutaj te kwiatki to zamaskują i będziemy mogli już prezentować w całości kolorowej. Kilka kwiecistych dodatków, smog wlatuje do środka i tak prezentuje się nasz skończony customowy komputer, który umieściłem w obudowie Volcano Space Apex ARGB MIDI Black. Jak widzicie, nie potrzebujemy ogromnej obudowy, aby zmieścić pełny układ chłodzenia z dużą pompą, choć w takich przypadkach polecałbym mniejszą pompę. Motyw akwarium pięknie prezentuje części. Spokojnie taką obudowę mogę polecić. Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę i w komentarzu dajcie znać, jaki motyw wrzucilibyście do takiej obudowy.